Dzień dobry. Dzisiaj niedziela, 20 lipca. Zostaliśmy w tym samym miejscu, bo szczerze mówiąc plecki odmówiły posłuszeństwa, więc trzeba trochę odsapnąć. Przestawiliśmy się tutaj, gdzie stała ta szafa wczoraj, więc sobie stoimy w takim sympatycznie miejscu. Kawusia się gotuje. O, stoimy sobie tak. Więc dzisiejszy dzień relaks za 60, na 68 równoleżniku. A co dalej? Zobaczymy. Zaczynają być te wysokości geograficzne, które uwielbiamy. Witajcie! W tym odcinku relacja z naszej zdecydowanie za krótkiej i zdecydowanie mniej intensywnej od zimowej wizyty w letniej Arktyce. A wy, którą odsłonę Arktyki byście wybrali? Dzisiaj markiza by się przydała. Tak. Przed następnymi wakacjami myślę, że jednak zainwestujemy. Mam nadzieję, że się uda zamocować. No się powinno. Mocowanie znaleźliśmy. Będzie trzeba przesuwać solar na dachu. Makaron z pomidorami ze słonecznej Italii. Jak to zawsze, Fiedler Arkady. to chyba danie podróżników. No raczej szybkie, proste i na temat. No, chyba sobie nawet wejdę. Zimno. Ale cieplejsza niż wtedy na Lofotach. Niewiele, ale cieplejsza. Nie ma to jak nogi połączyć. No, ale dzisiaj taki skwar, że nawet przyjemnie. Ja już dalej nie wchodzę. No to rzeczywiście. No, normalnie jak nad Bałtykiem. Jesteśmy troszkę wyżej. I mniej ludzi. I mniej ludzi. I taniej chyba. Dzisiaj pusto. Sami zostaliśmy. Wczoraj jak na kempingu, mówiłam. Człowiek na człowieku, a Pewnie dzisiaj już wieczorem nikogo. to samo będzie. A nie wiem, bo w sumie dzisiaj niedziela. No, ale to byli podróżni, którzy jadą pewnie albo do Rovaniemi, albo z Rovaniemi. No tak, może To być. jest E75, czyli główna droga. W sumie my Polacy ją znamy jako jedynkę, czyli z Bielska Białej do chyba Gdańska. Dzisiaj zapowiadają burzę, tak się grzmi. Burza Błyskało. trwa gdzieś tam.
Ale niesamowite, Gdzieś się przewala. niesamowite się zrobiła woda. Taka błyszcząca. Tak, jakby, nie wiem, Zmrożona. zamrożona było. Fale są, wiadomo. Która to 11 jest teraz? Chyba 23 będzie. Coś koło tego. Ach, 20 po. 20 po 11. Jest tak. Jesteśmy niedaleko miejscowości Tankawara w Muzeum Złota. W 1836 roku w Laponii, w tych rejonach tutaj Kulta, nad rzeką Iwalojoki znaleziono pierwsze próbki złota i od tego czasu miejsce zostało ogarnięte swoistą gorączką złota. Wydobywano kruszec tutaj do tej pory. Teraz są to szczątkowe. Do 1945 roku na pewno były tutaj, działały kopalnie i było też, tak jak na westernach możemy zobaczyć, to złoto było płukane w rzekach. Więc taki coś, co się nie kojarzy akurat z Laponią, coś bardziej, co się kojarzy właśnie z jakąś Alaską, Klondike i tego typu destynacjami. Tutaj w muzeum też jest część poświęcona różnym kopalniom i miejscom, gdzie znaleziono też złoto, czy to w Ameryce, czy Afryce, czy Azji, też w Europie i też między innymi jest oczywiście kopia największego samorodku, jaki został znaleziony kiedykolwiek. 72 kg ważył, masakra. Bardzo prymitywna sauna, ale piec jest, bez komina. Kurna sauna, można by powiedzieć. Tutaj w Tankawara odbywają się też zawody w płukaniu złota. I jesteśmy chyba w tym miejscu, gdzie właśnie się całe rozgrywki odbywają, tak? Są trybuny. Podejrzewam, że tutaj jest ważenie później i sprawdzanie, kto ile wypłukał, a to stanowiska dla zawodników. Tutaj mamy miejsce, gdzie można za 18 euro, mamy godzinę wtedy, żeby wypłukać i spróbować znaleźć trochę złota. Nie wiem, czy się skusimy. Znaczy ja na pewno nie, bo to nie na moje chyba nerwy. Ale jest też taka atrakcja tutaj w okolicy. Chyba w Złotoryi u nas też można doznać tego dreszczyku emocji, czy znajdziemy, czy nie znajdziemy. Przez weekend teraz tutaj, może dlatego też takie tłumy na miejscówce były. Były akurat zawody. Od 18 do 20 lipca są rezultaty. Na 3. miejscu Polak. Gratulujemy. Coś się nie chce ruszyć, ale to jest żywy renifer. Tutaj przy muzeum jeszcze jest
Geologiczny szlak Tankawary. 7 km. Można się przejść. Jesteśmy w Kilopa. To będzie nasze najbardziej na północ wysunięte miejsce. Idziemy na szlak Poropolku, co po naszemu znaczy szlak reniferów. Mieliśmy przyjemność zobaczyć, na razie jeszcze nie widać stąd, te rozległe, puste tereny w okolicach Kautokeino z samochodu. Dzisiaj uda nam się może chociaż trochę ich doznać nóżkami. Do przejścia mamy ten zielony, tą pętelkę. Jak widać, jest dużo różnych też innych. Tutaj czytając o tym parku, o tym szlaku, właśnie było, że można spotkać renifery. Jak widać, jest brama do zamykania. Może w tą stronę będzie łatwiej. Popsuj. Nie psuję, otwieram. Panie przodem. Szlak można rowerem przejechać. Zimą też w rakietach śnieżnych można przejść. Tutaj jak już wkroczyliśmy w obszar Samów i w ogóle Laponii, to generalnie, nie wiem, bardziej mam wrażenie atrakcyjnie jest zimą po prostu. Tak, no zimą Więcej atrakcji, więcej jakby takich, są drogi dla skuterów śnieżnych. tak bardziej oni są nastawieni na atrakcje zimowe. No, tutaj jest jedna największa atrakcja zimowa. Aurea Borealis. Jak widać, kolejny park narodowy i zupełnie inny niż ostatni. Oczywiście, dokładnie. Wyżej jest jeszcze jeden park narodowy, przy miejscowości Inari się zaczyna, ale tak mi się wydaje, że tam największą atrakcją jest też, trzeba dopłynąć łodzią. To jest jedno z największych jezior w Finlandii, nie pamiętam oczywiście nazwy w tej chwili, więc chyba tam już nie będziemy jechać. W tą pogodę to mozolna wędrówka. No, znowu Cały 20, czas w słońcu. znowu 28 stopni, chociaż dzisiaj chmurki są trochę. Tych kamieni gorąco jeszcze. No, bardzo parno jest, no bo w nocy burza była, padało. Tu jeszcze bardziej teraz oddaje ta ziemia tą wilgoć. Ale przynajmniej komarów za to nie ma. To nie jest sterta gałęzi, tylko to jest normalnie taka skarlała brzoza. Tak się broni przed wiatrami, śniegami, zawieruchą. Dokładnie. Park Narodowy, w którym jesteśmy, w którym się znajduje ten szlak renifera, to Urho Kekkonen, tutaj na północy, który się ciągnie aż do granicy z Rosją. Reniferów niestety nie spotkaliśmy. Tak, ale widzieliśmy ślady obecności reniferów.
Dawno nas tu nie było. Tak, jest dobre miejsce. Ale skoro wróciliśmy na tą samą miejscówkę, to nieuchronnie oznacza, że niestety zjeżdżamy już na południe. Właśnie przebiegł nam, o tu, renifer. Nie trzeba iść na szlak reniferów, żeby w Finlandii potknąć się o renifera. A stoimy na miejscówce, po prostu Tak siedzimy jest. przy stoliczku, coś tam sobie robimy. A Nie tu no, tup. Tak jest. Kupowaliśmy bilety na promy, żeby troszkę wcześniej. Na promy. Na prom na Wyspy Alandzkie. No, Wyspy Alandzkie są bliżej Szwecji niż Finlandii, natomiast należą do Finlandii. Natomiast myśleliśmy na początku, że może kiedyś będąc w Szwecji popłyniemy sobie tam. Ale okazało się, że są dużo tańsze bilety, bo podobnie jak było z Bornholmem wtedy ze Szwecji. Teraz zapłaciliśmy, Czy z Finlandii są dużo tańsze? tak, są dużo tańsze, tak, z Turku, właśnie spod Turku. Zapłaciliśmy za bilety w dwie strony z dużym autem 500 z groszami złotych. Ale kupiliśmy też później bilet na prom już do Talina z Helsinek, który nawet był droższy niż ten w dwie strony. Ciekawe, prawda? No, a jesteśmy sobie dzisiaj tak, gdzie byliśmy. Idziemy moczyć znowu nogi po spacerze. O, tu zaraz, tu jest po tym reniferze, on tutaj sobie biegł. Po reniferze jest. No rzeczywiście. Tutaj. To jest trop renifera. A, bo tak, jak na renifera to bardzo Bardzo dziarsko. zarodny był w ogóle. Tak, nie? i bardzo dziarsko hasał. Nie wiem, jak się mogę kąpać w tym. Ja raczej lubię zimną wodę, nie jestem jakiś zmarzluk straszny, ale tu jest naprawdę rzeźka woda. Zimniejsza niż wczoraj? No mam wrażenie, że chłodniejsza. Góry idą, podobno dzisiaj też ma być burza. No, się nie przejmuje. Ciężarówka. Zrobię sobie z przyczepą jedzie i co teraz? No nic, będziemy tak stać, aż zechce zejść. Przed ciężarówką. Nie, jeszcze. O, tak będzie. W końcu. A może jednak do lasu sobie. Mikołaj się remontuje. Welcome, Santa Claus Village. Na 100 metrów skręć w prawo. Tu dotarliśmy niestety do cywilizacji, trzeba się przystosować do cywilizacji. No
No i idziemy zwiedzać wioskę Świętego Mikołaja. Możecie wierzyć lub nie, ale jest 31 stopni plus na tej mroźnej północy u Mikołaja. 22 lipca dzisiaj. Czy to było marzenie z dzieciństwa? Jakoś tak chyba nie do końca, ale nigdy nie wierzyłem, że tutaj będę tak naprawdę. Zobaczymy, czy to ostatni raz w tym roku. Mamy przygotowane prezenty. Tutaj pozytywki, tutaj gry strategiczne, tutaj autka. Mikołaj istnieje. Elfy się uwijają. O, tutaj jest paczka do Niemiec. Szybkie auto sportowe. Ale Mikołaj ma paczek przygotowanych. Tutaj skrzynia do Irlandii. Nie, to Francja jest. W tym świetle nie było widać. Japonia. Elfy chyba mają wolne. Dotarliśmy do ogonka. Wszyscy chcą zobaczyć Świętego Mikołaja. Też chcesz zobaczyć Świętego Mikołaja? A byłaś grzeczna? Dzień dobry. I'm very happy to see you here. And I To my już po wizycie u Świętego Mikołaja. Żeby nie było, byliśmy. To my. I Mikołaj, prawdziwy. Nie dostaliśmy rózg, bo byliśmy grzeczni. Tutaj cała ta wioska Świętego Mikołaja to jest oczywiście olbrzymi teren. Można się przejechać reniferami, pooglądać renifery. Renifery już widzieliśmy. Ale ja chciałam te prawdziwe renifery zobaczyć. Które? Te od Mikołaja, tak? Te do sanek. Tak jest, tam to nie wydawane. Można, też jest zagroda Haskich, są oczywiście restauracje, sklepy, więc wystarczy worek pieniędzy i można spędzić tutaj, myślę, że cały dzień bezproblemowo. Tak, bo każda z tych atrakcji jest płatna dodatkowo. Bo Znaczy sama wizyta wizyta u jakby Mikołaja, w wiosce jest bezpłatna tak. i u Mikołaja też. Też jest bezpłatna, płaci się oczywiście za Zdjęcie czy za film. Można kupić dostęp online do filmu i do zdjęć. Są 2 zdjęcia i film. Można kupić jedno duże zdjęcie i można 5 kupić zestaw małych. 5 takich małych jak my mamy. Natomiast jeśli się wybiera ten dostęp online, to można wtedy dokupić na przykład jedno takie małe zdjęcie. Jest też taki zestaw, duże zdjęcie i dostęp online. No więc takie, oczywiście są sklepiki, suweniry, no wszystko, Restauracje. co człowiek tylko by wymarzył tutaj. Tak, a klimat zimą na pewno też jest niesamowity. Więc my zdradziliśmy Mikołajowi, jakie jest nasze życzenie. Wy się pewnie domyślacie. Zobaczymy, czy się spełni.
sumie ta wioska Świętego Mikołaja jest pod Rowaniemi, jakieś 10 km, a samo Rowaniemi no to takie sporawe wygląda na to miasto. Jesteśmy w Rowaniemi, w galerii handlowej, ale nieprzypadkowo przyjechaliśmy tutaj, bo mamy sklep firmy, która mieści się właśnie tutaj w Rowaniemi w 28 roku. To jest druga z najstarszych fabryk tutaj w Finlandii, która produkuje prawdziwe pukko. Cóż to jest to pukko? To jest nic innego jak po naszemu finka, tak? To stąd się właśnie wywodzi te noże. Są to noże samskie, lapońskie właśnie tutaj. No i tak pomyślałem, że a nóż, widelec. No to kolejny dzień za nami, emocjonujący. Stoimy sobie w takim miejscu. W sumie to chyba już jezioro jest. Ale to jest ta rzeka taka, która płynie cały czas na północ. Była głównym szlakiem kiedyś, drogą, jak nie było jeszcze dróg lądowych. To było główną drogą na północ od Rowaniemi, tam w górę do tych kopalni też złota. Miejsce, cisza, spokój. Tam po drugiej stronie jakaś publiczna plaża jest. Słoneczko świeci, godzina 9. A my sobie stoimy tak. Do zobaczenia jutro. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Przed nami wybrzeże i zachodnia część Finlandii. Czy będzie tak niesamowita jak wschodnia? Na to pytanie odpowiemy w kolejnych odsłonach naszej Odysei. Natomiast musicie się uzbroić w cierpliwość, bo świat wzywa. Więc może być trochę dziur na kanale. A gdzie nas tym razem poniesie? Żeby być na bieżąco, zapraszamy Was na naszego Facebooka i Instagrama. Tymczasem do zobaczenia!